Witam Was serdecznie, moi drodzy widzowie, w kolejnej odsłonie Tweetweeka, czyli szybkiego przeglądu najciekawszych wydarzeń ostatnich kilku dni. Dziś m.in. po aferze obyczajowej dotyczącej członków sosnowieckiego kościoła biskup Grzegorz Kaszak podał się do dymisji. Czy Ukraińcy zostaną bez świadczeń? Jak zmarł Matthew Perry? To tylko wstęp do dzisiejszych newsów, więc zostańcie ze mną, aby dowiedzieć się jeszcze więcej. Zapraszam. Biskup podaje się do dymisji po rzekomej orgii z udziałem męskiej prostytutki. Sosnowiecki biskup Grzegorz Kaszak podał się do dymisji po serii skandali obyczajowych z udziałem księży z jego diecezji. W swoim pożegnalnym przesłaniu na stronie internetowej parafii biskup Kaszak podziękował wiernym za ich wkład w budowę kościoła w Sosnowcu, ale nie podał konkretnego powodu swojej rezygnacji. Jednak poprosił parafian o przebaczenie za swoje ludzkie ograniczenia i wyraził przeprosiny, stwierdzając: jeśli kogoś uraziłem lub zaniedbałem, to bardzo przepraszam. Nuncjatura apostolska w Polsce ogłosiła w komunikacie prasowym, że Ojciec Święty Franciszek przyjął rezygnację biskupa Grzegorza Kaszaka ze stanowiska biskupa sosnowieckiego i mianował na jego miejsce arcybiskupa katowickiego Adriana Galbasa. Skandal, który doprowadził do rezygnacji biskupa, miał związek z wydarzeniem z końca sierpnia, które szeroko relacjonowane było w mediach. Organizator, delikatnie mówiąc, niewybrednej imprezy, niejaki ksiądz Tomasz z Dąbrowy Górniczej, stwierdził w liście do jednej z najbardziej znanych polskich gazet, że gdyby coś podobnego wydarzyło się osobie mało znanej, o innej profesji, niemedialnej i nieduchownej, to według niego nie byłoby w ogóle sprawy. Należy podkreślić, iż do całego zajścia doszło w jego służbowym mieszkaniu, w którym odbywała się wspomniana impreza z udziałem męskiej prostytutki. I może faktycznie te specyficzne rozrywki księdza i jego kolegów nie nabrałyby aż takiego rozgłosu, gdyby nie musiała interweniować policja i pogotowie. To wydarzenie było jednym z kilku skandali, które wstrząsnęły diecezją sosnowiecką i doprowadziły ostatecznie do rezygnacji biskupa. Zmarł Matthew Perry, znany z roli Chandlera Binga w kultowym serialu Przyjaciele. Aktor miał 54 lata i zginął w wyniku utonięcia we własnym jacuzzi na terenie jego posiadłości zlokalizowanej w Los Angeles. Policja otrzymała zgłoszenie 29 października o godzinie 16:07 czasu lokalnego i podjęła akcję ratunkową w związku z tym incydentem. Matthew otwarcie opowiadał o swojej długotrwałej walce z uzależnieniem od narkotyków i alkoholu. W swoich wspomnieniach wydanych rok wcześniej opisał moment, gdy był bliski śmierci z powodu problemów ze zdrowiem wywołanych używkami. Aktor zdobył ogromną popularność jako jedna z głównych postaci w serialu Przyjaciele, który trwał przez 10 sezonów od 1994 roku do 2004 roku. To była rola, która przyniosła mu ogromny rozgłos i uznanie na całym świecie. Poza Przyjaciółmi, Perry pojawił się także w innych znaczących produkcjach filmowych, takich jak Fools Rush In z 1997 roku u boku Salmy Hayek oraz The Whole Nine Yards z 2004 roku, gdzie grał z kolei u boku Bruce'a Willisa. Matthew urodził się w Massachusetts, a dorastał w Ottawie w Kanadzie, gdzie uczęszczał do podstawówki wspólnie z obecnym premierem Kanady Justinem Trudeau, a w wieku 15 lat przeniósł się do Los Angeles, żeby rozpocząć swoją karierę aktorską. Po śmierci Perego wielu celebrytów wyraziło swój smutek i oddało hołd aktorowi. Pracodawcy domagają się pilnej nowelizacji przepisów, które przedłużałyby o kolejny rok legalny pobyt i pracę ukraińskich uchodźców w Polsce. Ostrzegają, że bez uproszczonej procedury oraz świadczeń socjalnych, takich jak program 500+, grozi dalsza emigracja tych osób na zachód. Donosi dziennik Gazeta Prawna. Choć w Brukseli już podjęto decyzję o przedłużeniu ochrony czasowej dla obywateli Ukrainy do marca 2025 roku, to polskie prawo wymaga gruntownych zmian. Według danych Eurostatu w Polsce przebywa obecnie ponad 960 000 ukraińskich uchodźców, a w Niemczech prawie 1 200 000. Czechy zajmują trzecie miejsce z liczbą uchodźców wynoszącą ponad 365 000. Warto dodać, że Eurostat nie uwzględnia jednak migracji Ukraińców do USA, Kanady i Wielkiej Brytanii. Należy również zwrócić uwagę na to, iż decyzja Rady Europejskiej zapewnia Ukraińcom legalny pobyt w UE, dostęp do pomocy socjalnej i rynku pracy. Zobowiązuje to również rządy państw członkowskich do dostosowania swojego prawa krajowego, co tym samym tyczy się również Polski. Lecz do tej pory nie podjęto jeszcze żadnej decyzji w tej sprawie. Nadia Kurtiewa z Departamentu Pracy Konfederacji Lewiatan podkreśla, że panuje duża niepewność wśród pracodawców, którzy potrzebują pewności co do przyszłych regulacji prawnych. Pojawiły się
także pytania dotyczące zakresu ewentualnych zmian. Czy jedynie termin zostanie przedłużony, czy też wprowadzone zostaną dodatkowe zmiany w regulacjach dotyczących obywateli Ukrainy. Pracodawcy oczekują szybkiej nowelizacji, choć pojawiają się też głosy sugerujące, że konieczne są głębsze zmiany w obowiązujących przepisach, ponieważ decyzja Unii Europejskiej dotyczy jedynie przedłużenia ochrony czasowej do określonej daty. Rosyjski analityk Walery Solowiej stwierdził w wywiadzie z dziennikarzem Dymitrem Gordonem, że Władimir Putin zmarł. Taka informacja po raz pierwszy pojawiła się w formie dosyć oficjalnej. Informacja ta po raz pierwszy wydaje się być publicznie potwierdzona. Wprawdzie nasze rodzime media, włącznie ze mną, coś tam na ten temat wspominały, ale wciąż pojawia się wiele kontrowersji i pytań. Solowiej podał datę śmierci Putina jako 26 października o godzinie 20:40, informując, że ciało prezydenta znajduje się teraz w specjalnej chłodni w jego rezydencji w Wałdaju. Według Solowieja prezydent Rosji nie był w zbyt dobrej kondycji od momentu, gdy zdiagnozowano u niego chorobę nowotworową na przełomie 2019 i 2020 roku. Pomimo usilnych prób leczenia od wiosny przestano podejmować skuteczne działania w celu opóźnienia pogarszania się stanu zdrowia Putina. Analityk otrzymał informację na początku lata, że przewidywana długość życia prezydenta nie przekroczy tego roku, a pod koniec września powiedziano mu, że Putin nie przeżyje października. Solowiej stanowczo twierdzi, że serce Putina przestało pracować prawidłowo kilka dni przed jego śmiercią. Należy jednak podkreślić, że to wciąż nieoficjalne potwierdzenie śmierci Putina. Wcześniej pojawiały się bowiem niepotwierdzone doniesienia w mediach społecznościowych na ten temat. Jednak nie zostały one oficjalnie potwierdzone. Obecna sytuacja budzi wciąż wiele pytań i nie można jednoznacznie stwierdzić, czy rosyjski prezydent faktycznie zmarł. Zresztą sam w komentarzach pod moimi filmami czytałem o jego domniemanej śmierci już kilka miesięcy temu. I jak jest naprawdę, dowiemy się pewnie wkrótce, albo jak niektórzy twierdzą, nigdy, bo podstawią kolejnego sobowtóra. Ambasador RP na Ukrainie Bartosz Cichocki zakończył swoją 4-letnią misję w tym kraju i wróci do Polski. Dyplomata zdobył uznanie w Kijowie szczególnie za to, że jako jeden z 2 ambasadorów nie opuścił miasta podczas inwazji wojsk rosyjskich w lutym 2022 roku. W wywiadzie dla polskiej agencji prasowej Ciechocki potwierdził swoje odejście z Ukrainy, choć nie ujawnił jeszcze swoich planów na przyszłość. Ceremonia pożegnalna polskiego ambasadora odbyła się w Kijowie dnia 26 października. Warto wspomnieć, że ambasadorzy pełnią swoje funkcje właśnie przez 4 lata. Ołena Kondratiuk, wiceprzewodnicząca Rady Najwyższej Ukrainy, wyraziła wdzięczność za jego pracę w Kijowie, szczególnie za szeroką skalę działalności, solidarność, zrozumienie i wsparcie dla narodu ukraińskiego. Na platformie X opublikowała post, w którym zamieściła podziękowanie za ciągłą aktywność na rzecz Ukrainy. Następcą Bartosza Cichockiego w Kijowie ma zostać Jarosław Guzy, którego kandydaturę zatwierdziła Sejmowa Komisja Spraw Zagranicznych. Ciechocki był jedynym ambasadorem z państw Unii Europejskiej, który nie opuścił miasta pomimo rosyjskiej inwazji i intensywnych bombardowań Kijowa. Podobnie postąpił również nuncjusz apostolski, arcybiskup Wisłaldas Kulbokas. W rocznicę rosyjskiej agresji na Ukrainę Ciechocki w rozmowie z PAP wyjaśnił, że jego decyzja o pozostaniu w Kijowie była symbolem wsparcia dla społeczeństwa ukraińskiego. Ponadto stwierdził, że gest ten miał duże znaczenie dla mieszkańców Ukrainy, którzy patrzą na dyplomatów jak na źródło informacji. Ciechocki zorganizował w marcu 2022 roku wizytę prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego i premiera Mateusza Morawieckiego w Kijowie. Jego zdaniem ich obecność wywarła ogromne wrażenie na Ukrainie i pokazała światowym politykom, że można odwiedzać kraj pomimo trwającej wojny. W trakcie swojej kadencji Ciechocki był odpowiedzialny za koordynację wsparcia militarnego i humanitarnego dla Ukrainy z Polski. Podkreślał, że Polska odegrała ważną rolę, porównując ją do defibrylatora, który pomógł zmienić przebieg wojny na lepsze. Czy faktycznie tak będzie? Czas pokaże. W dalszej części materiału Izrael przygotowuje nową operację podziemną. Kto wygra wyścig o fotel polskiego premiera? Rosja na potęgę wydaje swoje paszporty Ukraińcom, a także inne, równie szokujące informacje. Zapraszam. Sieć tuneli pod strefą Gazy jest ponoć drugą co do wielkości siecią po tunelach w Korei Północnej. Stwarza to z pewnością ogromne wyzwanie dla izraelskiej armii, zmniejszając jej przewagę nad siłami Hamasu. Izraelska zakładniczka uwolniona 23 października opowiedziała, że wraz z innymi uprowadzonymi została wprowadzona do sieci tuneli, które przypominały pajęczynę. Według niej podziemne przejścia miały kilkanaście kilometrów długości, a pokonanie ich zajęło kilka godzin. Gazeta Jeruzalem Post informowała, że sieć ta składa się z
przez około 1300 tuneli o łącznej długości wynoszącej około 500 km. Niektóre z nich znajdują się aż 70 metrów pod ziemią. Siły obronne Izraela zrozumiały, jak skomplikowany jest ten system podziemnych połączeń dopiero w trakcie operacji wojskowej w Strefie Gazy w 2014 roku. Od tego czasu armia rozpoczęła szkolenia specjalnych jednostek, które miały prowadzić działania w tunelach. Ich członkowie są ćwiczeni w specjalnie przygotowywanych do tego celu makietach, które mają za zadanie oddawać warunki tam panujące. Dodatkowo żołnierze korzystają z zaawansowanych sensorów, które pomagają orientować się w podziemnym środowisku. Owe jednostki pracują także z odpowiednio przeszkolonymi psami i korzystają z dronów. Jednak walka w tunelach jest na tyle trudna i niebezpieczna, że izraelscy żołnierze wchodzą do nich tylko wtedy, gdy towarzyszą im specjalne jednostki zabezpieczające. Rosyjskie służby specjalne rekrutują ukraińskie dzieci w działaniach antysemickich i destabilizacyjnych. Służba Bezpieczeństwa Ukrainy ujawniła, że jednostki specjalne Rosji próbowały wywołać nastroje antysemickie w różnych regionach Ukrainy. A do operacji zaangażowano ukraińskie dzieci i młodzież w wieku od 13 do 17 lat. Werbowanie młodych Ukraińców przez służby specjalne Rosji w celu destabilizacji sytuacji na Ukrainie i dyskredytacji Kijowa jest niezwykle niepokojące. Wykorzystywanie dzieci i młodzieży w tego rodzaju działaniach jest nie dość, że nieetyczne, to moralnie nie do zaakceptowania. Werbowanie odbywało się przez internet, w szczególności za pośrednictwem specjalnego kanału na platformie Telegram, który był skierowany do młodych użytkowników. Administrowanie kanałem polegało na dostarczaniu radykalnych treści, a także stosowaniu technik oddziaływania psychologicznego w celu przekonania młodych ludzi o słuszności rosyjskich działań na Ukrainie. Dzieci i młodzież byli nakłaniani do wrogości na tle rasowym oraz do aktów przemocy w swoim otoczeniu. Plan służb specjalnych Rosji zakładał prowokacje takie jak niszczenie pomników, w tym tych upamiętniających ofiary Holokaustu, a także podkładanie i detonowanie improwizowanych ładunków wybuchowych. Te działania miały być udokumentowane w formie zdjęć i filmików, które miały być rozpowszechniane w mediach, zarówno krajowych, jak i zagranicznych w celu dyskredytacji Ukrainy. Wyniki przeszukań miejsc zamieszkania zwerbowanych uczniów wskazały, że mieli oni przy sobie komputery, telefony oraz materiały potrzebne do produkcji materiałów wybuchowych. W związku z ujawnieniem tych działań SBU apeluje do dorosłych, w szczególności rodziców i rodzin nieletnich, o zachowanie czujności i kontrolę nad aktywnością swoich dzieci w sieci. Istnieje pilna potrzeba ochrony młodych ludzi przed wpadnięciem w sidła wrogich służb specjalnych i z wykorzystaniem ich do tego rodzaju operacji, informowały ukraińskie władze. Takie werbowanie dzieci i młodzieży do działań wojennych lub terrorystycznych stanowi poważne naruszenie praw człowieka. Kremlowskie władze wydały polecenie zwiększenia liczebności rosyjskiej armii, dążąc do osiągnięcia stanu przekraczającego 2 miliony żołnierzy. Minister obrony Siergiej Szojgu popiera tą wizję i już w ubiegłym roku zaprezentował plany reformy sił zbrojnych Rosji. Kreml informuje, że liczebność armii nadal rośnie i to w tempie rekordowym. Plan przewiduje utworzenie w przyszłym roku kolejnego korpusu wojskowego, 7 dywizji, 19 brygad, 49 pułków oraz jednej flotylli. Takie informacje przekazał wiceprzewodniczący Rosyjskiej Rady Bezpieczeństwa Dmitrij Miedwiediew. Decyzję, jak stwierdził, podjęto pod kierownictwem głównodowodzącego, a jej celem jest skuteczna obrona niepodległości i bezpieczeństwa państwa. Miedwiediew podkreślił, że sytuacja na świecie zarówno w obszarze specjalnych operacji wojskowych, jak i w krajach sąsiednich pozostaje napięta. Zaznaczył również, że NATO stale rozbudowuje swój potencjał wojskowy w krajach sąsiadujących z Rosją. Miedwiediew ujawnił, że w ramach tych działań planuje się zwerbowanie nawet 100 000 nowych żołnierzy, co przewyższa wielkość typowego rosyjskiego korpusu wojskowego, który zazwyczaj obejmuje kilka dywizji składających się z kilku pułków. W niedalekiej przeszłości Putin podpisał dekret zwiększający liczbę żołnierzy w Rosji o prawie 150 000 osób, dążąc do osiągnięcia poziomu 1 150 000 żołnierzy. Kreml uruchomił również program rekrutacji żołnierzy kontraktowych i ochotników, co pozwoliło na znaczny wzrost liczby rekrutowanych osób. W ciągu nieco ponad 6 miesięcy przewidziano zwerbowanie 305 000 żołnierzy do służby kontraktowej, a 80 000 osób zgłosiło się jako ochotnicy. Wyścig o fotel polskiego premiera. Prezydent Andrzej Duda ogłosił, że w obecnej sytuacji politycznej w Polsce mamy 2 kandydatów na stanowisko premiera. Zjednoczona Prawica wystawiła kandydaturę Mateusza Morawieckiego, podczas gdy opozycja zapewnia prezydenta, że większość poprze kandydaturę Donalda Tuska. Prezydent Duda spotkał się więc z przedstawicielami
szefami różnych partii politycznych, aby ustalić, który kandydat ma większe szanse na objęcie stanowiska premiera. Partia Prawo i Sprawiedliwość wprawdzie zdobyła najlepszy wynik w ostatnich wyborach, ale nie posiada samodzielnej większości w Sejmie. W tej sytuacji partie opozycyjne, takie jak Koalicja Obywatelska, Nowa Lewica oraz Trzecia Droga, mogą zebrać większość i złożyć swoją kandydaturę na premiera. Prezydent Duda podkreślił, że kadencja Sejmu kończy się 12 listopada i że nie planuje jej skracać. Pierwsze posiedzenie Sejmu jest więc zaplanowane na 13 listopada. Wtedy to będziemy świadkami prób sformowania rządu i wyboru nowego premiera w Polsce. Organizacja Narodów Zjednoczonych wyraziła głębokie zaniepokojenie masowym wydawaniem rosyjskich paszportów na obszarze Ukrainy kontrolowanym przez Rosję. Biuro ONZ do spraw praw człowieka stwierdziło, że osoby, które odmawiają przyjęcia rosyjskiego obywatelstwa, zostają pozbawione dostępu do niezbędnych usług publicznych i stają się bardziej narażone na ewentualne zatrzymanie. Rosja od dłuższego czasu wydaje paszporty Ukraińcom na obszarach wschodniego Donbasu kontrolowanych przez prorosyjskich separatystów oraz na zaanektowanym Krymie. Jednak od pełnoskalowej inwazji na Ukrainę w lutym 2022 roku kampania wydawania paszportów stała się jeszcze bardziej agresywna. Teraz, aby korzystać z podstawowych świadczeń rządowych, utrzymać lub otrzymać pracę albo uzyskać opiekę medyczną, obywatele muszą posiadać dokumentację wydaną przez Rosję. Dekret podpisany przez Putina w kwietniu przewiduje potencjalne deportacje Ukraińców z obszarów okupowanych, jeśli do 1 lipca 2024 roku nie uzyskają rosyjskich paszportów. Zastępca komisarza ONZ do spraw praw człowieka podkreślił również, że konflikt na Ukrainie nadal niszczy fundamenty ludzkiej godności. Raporty o aktach tortur, włączając to porażenia prądem, przemoc seksualną i brutalne pobicia, którym poddawani są cywile i jeńcy wojenni przetrzymywani przez Rosję, podkreślają jedynie brutalność okupantów. Biuro ONZ do spraw praw człowieka wyraziło także poważne zaniepokojenie brakiem ustalonego systemu powrotu ukraińskich dzieci, które zostały wywiezione z Ukrainy do Rosji lub na inne terytoria zależne od Rosji. W dzisiejszym Tweetweeku to wszystko. Dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia. Cześć!